Siema, witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj odwiedzimy opuszczoną, a do tego skażoną wioskę Żukowice, no i okolice. Dzisiejszy odcinek powstał przy współpracy z Oponeo.pl. Wraz z naszym partnerem dzisiejszego odcinka chcemy się skupić głównie na aspekcie ekologicznym. Opowiemy o tym, czemu to miejsce jest skażone oraz co można zrobić w przyszłości z tymi miejscami. Także zapraszamy na Urbex. I tak, dobrze pamiętacie, w Żukowicach, czyli tak zwanym polskim Czarnobylu, byliśmy już jakiś czas temu, ale wtedy nie wiedzieliśmy, że opuszczony teren jest o wiele większy. Wróbin Głogowski, Winowo, Bogomice, Rapocin, Biechów oraz Żukowice to spokojne, niewielkie miejscowości na Dolnym Śląsku, które połączył wspólny mianownik – skażenie. Na przełomie lat 80. i 90. prężnie rozrasta się powstała kilkanaście lat wcześniej huta miedzi, co doprowadza do degradacji pobliskiego środowiska. Jak możemy przeczytać w internetowych artykułach, zanieczyszczenia doprowadziły do skażenia, a ziemia przestała wydawać plony. Kiedyś zamieszkiwana przez 1500 ludzi wieś została praktycznie zmuszona do wysiedlenia, a inne pobliskie miejscowości opustoszały. Oczywiście w dzisiejszych czasach wiele się zmieniło na lepsze i huta posiada na przykład niezbędne filtry i już nie zatruwa okolicy, ale pomimo to, że minęło wiele lat, to okoliczne tereny ludzie dalej nazywają polskim Czarnobylem. Jak obecnie wygląda sytuacja w uważanych za opuszczone wsiach? Czy ludzie powrócili na niegdyś wysiedlone tereny? Przekonajmy się w dzisiejszym odcinku. Przekonamy się również, jak ważna jest świadomość o ekologii, na co bardzo słusznie reaguje Oponeo.pl, partner dzisiejszego odcinka, który jest liderem, jeśli chodzi o sprzedaż opon. Myślę, że Oponeo.pl kojarzy większość z Was, a obecnie prowadzą świetną akcję Kręci Nas Recykling, o której opowiemy szerzej w dalszej części odcinka. Słuchajcie, jesteśmy teraz w Rapocinie, kościół imienia Świętego Wawrzyńca. Tutaj nie byliśmy i to właśnie jesteśmy w tym samym rejonie, tylko że wtedy pokazaliśmy Wam jedną wioskę. Teraz chcemy Wam pokazać cały ten zanieczyszczony obszar. Okazuje się, że teren jest o wiele większy niż ten, gdzie byliśmy wtedy. I tych opuszczonych wiosek dookoła jest o wiele więcej. I... tak? Ale ładnie, rzeczywiście. I za chwilę jeszcze sprawdzimy w Wikimapie, aby zobaczyć, w którym miejscu są te wioski, w którym miejscu była ta wioska tutaj właśnie w okolicy. A jeszcze muszę powiedzieć o jednej rzeczy, że jak będę chodził tak jakby na szpilkach, to dlatego, że miałem bliskie spotkanie z prętem, ale już jest lepiej, nie na urbeksie. No weszliśmy bokiem jakby. Gdzieś w przód. To tu jest ołtarz za tobą. Tu był ołtarz. Ale co ten kościół ma wspólnego z motywem głównym naszego odcinka, czyli jakby skażoną wioską? Słuchajcie, musimy się przenieść do 45. Tutaj niedaleko było miasto twierdza Głogów i pierwszy kościół został zniszczony. Później kilka lat po wojnie, kiedy tutaj już na tych ziemiach się osiedlili Polacy, ten kościół został odbudowany. Cytuję, niedługo cieszył się właśnie tym działalnością, ponieważ już tam na początku lat 80. okoliczne tereny musiały zostać opuszczone ze względu na skażenie okolicznej huty. I były różne pomysły. Część tutaj budynków okolicznych wiosek została poniszczona, poszukamy zresztą fundamentów w okolicznych lasach. I był pomysł, żeby ten kościół też zburzyć. Jednak biskup okoliczny nie zgodził się na to. Także te ruiny kościoła zostały tutaj. Cały czas można je zwiedzać. Raz na jakiś czas w ogóle ludzie dbają o ten kościół. Raz na jakiś czas w ogóle są spotkania byłych mieszkańców. Podobno chyba są nawet msze organizowane. Ale po odbudowaniu był użytkowany przez bardzo krótki czas, ponieważ właśnie huta miedzi, skażenie okolicznego terenu, mieszkańcy zostali eksmitowani, także nie miał komu służyć tak naprawdę. Idziemy do Konrada? Idziemy. Spójrzcie, większość tych nagrobków jest w miarę dobrym stanie, chociażby widać, że tutaj na święta ktoś przyjechał, żeby położyć znicz czy wieniec. Tak jak i tutaj, ale niektóre te nagrobki już są w takim opłakanym stanie, że tam już nie widać, że leżą jeszcze nagrobki już na ziemi, nikt ich nie podniósł, tam jest taki w gorszym stanie, ale ciągle stoi. No i tutaj z tyłu raczej są w takim słabym stanie, więc trzeba by uważać, żeby na jakiś nie wejść. Widzicie, to jest zniszczone. Tutaj jeszcze jest ładny nagrobek, 1946, tam były jakieś 50 lata, więc są dosyć stare, sędziwe. Nie chcę tutaj po tym chodzić, bo tutaj zapewne kiedyś też były nagrobki. Tutaj jeszcze widać. Zatrzymałem się na chwilę przed wejściem do kościoła. Sprawdzam wikimapy. W tym miejscu mamy kościół. Ta huta jest tutaj w lewo. O, tu ją widać. Rapocin, czyli ta cała miejscowość, o której mówimy.
to jest ten cały teren. Więc rozdzielamy się, ja idę w stronę rzeki, w stronę Odry, bo jest bliżej, a z tą nogą wiadomo wygodniej. Ta miejscowość Rapocin to jest właśnie wszystko ten cały teren dookoła, więc jeżeli rzeczywiście są tu jakieś pozostałości, bo na przykład w Żukowicach zostały domy, w Rapocinie czytaliśmy, że zostało to zrównane z ziemią, ale kto wie, może jeszcze gdzieś coś w tych krzakach się kryje, więc właśnie będziemy szukać. O kurczę. To jakiś tunel? Aha. To jest w takim stanie, że to wszystko się zapada już. Aha. Czyli nic więcej tutaj nie ma niż, że powiedzieć, taka piwniczka. Tutaj była, widzicie? Szkoda, że nie ma żadnego przejścia dalej. No bo to samo pomieszczenie jest zrobione na tyle ładnie, jeszcze widać po bokach, właśnie, że tutaj mogły być jakieś rzeźby, że była to zapewne taka kapliczka przykościelna. Zobaczcie, jakieś tam ślady życia cały czas są obecne, no nawet ktoś tutaj świeży karmnik powiesił, więc ci, co przyjeżdżają dbając o kościół, to pewnie też dbają i o okolice, chyba że to jest zupełny przypadek, ale zobaczcie, tu jest karmnik, a tu jest kościół. Tutaj jakby wysypywali jakiś beton po prostu pod tym drzewem. Nie wiem, skąd to się wzięło. Ale musicie wiedzieć, że my teraz chodzimy po wiosce. Że te małe drzewka i wszystko, co tu jest dookoła, kiedyś tego nie było, ponieważ były to posesje ludzi. Wysiedlona wieś Rapocin, tu jakiś dom, restauracja. To jest zdjęcie Rapocina, jak to kiedyś wyglądało. I teraz spójrzcie, jeszcze raz przyjrzyjcie się. Mam nadzieję, że to dobrze widać. Pokazuję to na telefonie, więc mogą być, może być widać jakieś odbicia. I teraz spójrzcie na to. Jak niewiele i jak krótki czas jest potrzebny do tego, żeby po dużej wiosce nie zostało praktycznie nic. No i doszedłem do końca miejscowości. Tam jest już Odra, a tutaj jest coś nowożytnego, nie tak jak ten kościół. Mam na myśli czasy współczesne, ponieważ jak wiecie, mieliśmy przecież powódź w Polsce. I zobaczcie, że wzdłuż są cały czas pozostawione te worki, które są wypełnione piaskiem i one służyły właśnie jako blokada, jako tama przed tą wodą, takie przeciwpowodziowe. Ja nie pomyślałem też o tym, jadąc w to miejsce, że w ogóle Rapocin był tak blisko wody, no bo to jest zaledwie, nie wiem, 30 metrów stąd, że jeżeli by istniał do dzisiaj, to byłby zagrożony właśnie tą powodzią. Ale chciałbym wam pokazać jeszcze jedną rzecz, która mnie bardzo interesuje, a mianowicie niektóre drzewa mają dziwny kolor. Zauważyłem, wjeżdżając tutaj, że wiele z tych drzew jest porośnięta, nie mogę tego nazwać mchem, czymś przypominającym mech, kredę, jakby w kolorze mojej kurtki. Nie wiem, czy to jest na tyle dobrze widać w kamerze. Zacząłem się zastanawiać, czy ma to coś wspólnego właśnie może z hutą, tym bardziej, że była to huta miedzi, a to ma taki miedziany kolor. A kolejna sprawa, że większość tych drzew, która jest tym obrośnięta, jest martwa. Ale pomyślałem sobie jeszcze, że przecież ta powódź była, więc może są to jakieś, wiecie, od tej wody pozostałości czy coś, tylko dlaczego rude? I dlaczego każde drzewo jest nie dookoła, tylko dosłownie od tej jednej strony? I ja tutaj nic nie chcę spekulować, natomiast jeżeli wy wiecie, czemu tak może być i czym to może być, to dajcie znać w komentarzu. Ja mam skminę teraz taką szybką. No. Bo tam jest, po tej samej stronie rzeczywiście jest mech, taki zielony, żywy. I może coś w tym jest, że, może teraz bredzę, że to też jest mech, tylko pochłonął tyle tych toksycznych rzeczy, że on umarł. Albo nawiewa z tamtej strony po prostu jakieś różne, jak tutaj lato, wiecie, jest dużo kwiatów i całej reszty, no to tego pyłu nawiewa i to potem po zimie na przykład zmienia kolor. Dobrze też mówisz. W ogóle ktoś przed chwilą wjechał samochodem do kościoła. Do kościoła? No tam wjechał na tą posesję, wykręcił i pojechał w tamtą stronę dalej, więc nie wiem co. Okej. Spotkaliśmy dwójkę ludzi, która spaceruje tutaj po okolicy, no i zaczęła się taki, wiecie, taki small talk, zaczęli nas pytać, co my tu robimy, czy nam się podoba, ponieważ to są ich słowa, to miejsce jest przepiękne, ale niestety ludzie śmiecą. No i ciężko się nie zgodzić, ponieważ rzeczywiście, no, jeżeli się rozejść po lasach, te śmieci rzeczywiście tutaj są. I tutaj chcielibyśmy coś wspomnieć o tym, że wielokrotnie jeżdżąc po wielu urbexowych miejscach, często one są w lepszym bądź gorszym stanie, ale nie tylko jeżeli chodzi o zniszczenia, dewastację, ale też o śmieci. W większości urbexowych miejsc, na których byliśmy,
no niestety te nielegalne wysypiska śmieci są i tutaj chcieliśmy wam opowiedzieć o pewnej akcji. Problem nielegalnych składowych śmieci zauważył również partner dzisiejszego odcinka, czyli serwis oponeo.pl, który jest organizatorem akcji Kręci Nas Recykling. Ale o co w niej właściwie chodzi? Akcja Kręci Nas Recykling, czyli od 21 marca do 22 kwietnia w ramach wymiany opon. W sumie dobra okazja, ponieważ teraz możemy wymieniać opony zimowych na letnie, a nawet powinniśmy. Zamawiając nowe opony wraz z usługą montażu w serwisie oponeo.pl możemy oddać nasze stare opony w autoryzowanych serwisach z logo Kręci Nas Recykling. Dla wielu ludzi często są problemem i stąd, nie chcę oczywiście tu tłumaczyć ludzi, ale stąd właśnie czasami mamy takie widoki, takie jak ten. Dodatkowo za wymianę 4 starych opon oponeo.pl sadzi jedno nowe drzewo, więc zamiast sadzić opony w drzewach, zasadźmy po prostu drzewo i niech te lasy się rozrastają. Ale jeszcze historia z życia wzięta, o której opowiem wam zaraz Kuba, że pozbycie się starych opon rzeczywiście czasem jest problematyczne. I nie chcę też, żeby to zabrzmiało tak, wiecie, troszeczkę może trywialnie, że nie miałem czasu, ale jakiś czas temu rzeczywiście miałem problem, że na przykład u mnie są na przok zabierane tylko 4 opony w ciągu roku. Ja wymieniałem cały komplet i nie chodziło o to, że ja ich nie chciałem oddać czy wyrzucić, tak jak tutaj leży opona od traktora w lesie. Nie, ja po prostu miałem problem z dopasowaniem się swoich godzin pracy i życia do godzin pracy przoku. I te opony leżały u mnie chyba z pół roku. Finalnie oczywiście je zawiozłem. Natomiast to jest takie bardzo wygodne, bo teraz jakbym pojechał rzeczywiście, zamówił na oponeo.pl, pojechał do autoryzowanego serwisu, wymienił i zostawił tam stare i problem znika. Więc co? Jedźmy teraz do Żukowic. Przejeżdżamy właśnie przez Odrę, zobaczcie, tak, tam jest rzeka, i wjeżdżamy do Głogowa i to jest normalne, duże miasto. I co jest ciekawe, że do Żukowic mamy zaledwie niecałe 10 km jakby od wjazdu, czyli pewnie od drugiej strony to będzie, nie wiem, połowa tej długości, i tego miasta na przykład nie wysiedlili. To samo sobie pomyślałem, ciekawe, prawda? Czy to ten opad tam leciał, czy ludzie ktoś policzył Może za pieniądze. daleko to jest po prostu. No zobaczcie na mapach Google, te wioski, na których jedziemy, są praktycznie przy samej Hucie Miedzi. Tak. One są bardzo blisko, a no, sam Głogów jest trochę dalej. Możliwe, że jak jest mocniejszy wiatr, to coś przywieje, ale może było Albo za chodzi duże też miasto. o wody, wiesz, gruntowe. Albo No i dojechaliśmy na miejsce, tam są właśnie te słynne domki, które kojarzycie z naszego poprzedniego filmu. Chłopaki pójdą je sprawdzić, a ja jadę dalej do Wróblina Głogowskiego, rozdzielamy się, aby zobaczyć, czy rzeczywiście tam dalej jeszcze coś pozostało, bo to jest kolejna opuszczona wioska tworząca ten wielki polski Czarnobyl. Zobacz, tutaj są uprawy. PGR-y takie stare i to chyba jest używane w dalszym ciągu, co? Tak, no widać, że to jest No. używane, więc teraz ciekawe, czy wtedy było to tak toksyczne, czy zmieniły się normy, czy o co chodzi, No nie? właśnie tego też nie rozumiem, bo nadal tutaj widząc dużo osób dalej mieszka. Zobacz, że to jest jedna uliczka paru małych domków. Zobaczcie, w ogóle tam jeszcze Kuba jest, ale już właśnie No bo- odjeżdża. o, teraz fajnie też widać swoje kamery, zobacz, to przecież jest pola No. uprawne. Nie wiem, czy wtedy jak byliśmy tutaj, to już były te wiatraki, czy jeszcze nie. Wiatraki nie są, żeby łapać prąd, one rozdmuchują tu miedź tutaj i można tu mieszkać. Może tak być. Nie, ale w rzeczywistości masz rację, bo wtedy jakby teraz jesteśmy starsi, mądrzejsi, nauczeni życiem, więc możemy powiedzieć dużo więcej, prawda? Starsi jesteśmy. No bo jest to w ogóle sam klimat tej wioski. Spójrzcie, jaki jest fajny, wchodząc tutaj, gdzie tak naprawdę gdyby nie ten, nie wiem, słup energetyczny, który jest wielki, to dookoła wygląda to całkiem ładnie, bo wchodzisz do takiej opuszczonej wioski, która po bokach są te domki identyczne. Przypomniało mi się, nie pamiętam, czy chyba ty tam szedłeś, albo wszyscy tam poszliśmy, myśleliśmy, że to opuszczony PGR i się tak odbiliśmy, bo tam się okazało, że tam chłop mieszka, nie? Tak? Coś takiego kojarzę. Do Wróblina mamy stąd niecałe 5 km, a tam w tle daleko właśnie widać tą hutę. W ogóle te domki dla mnie są dziwne, że nie masz tutaj ogrodzenia, nie masz niczego. To takie jakby takie socjalne domy, wszystkie są identyczne, wszystkie są takie same. Jedna mała uliczka, a dookoła pomieszkań normalnie ludzie mieszkają. Dziwne to jest. Zobaczcie, a propos opon, porzuconych śmieci i o tym, co mówił już wcześniej Łukasz,
że niestety ludzie, widząc takie właśnie miejsca jak to, od razu myślą sobie wysypisko opuszczone, niczyje, to ja mogę tutaj zostawiać właśnie śmieci. No i to jest właśnie smutne w tym wszystkim, że nie dbamy o takie rzeczy. Dla ludzi, którzy nie widzieli naszego poprzedniego odcinka, no w internecie 5 lat to jest tak jakby 3000 w normalnym życiu. Tutaj po wojnie udało się ustalić, że na tych terenach są złoża miedzi. No i na początku to było super sprawa, ponieważ właśnie huta otworzyła się huta, powstały nowe miejsca pracy, więc ludzie mieli gdzie pracować, były pieniądze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale zauważono też jedną rzecz. Zwierzyna, która tutaj była hodowana, zaczęła chorować. Generalnie nie rosły uprawy. Przebadano ziemię w okolicach właśnie huty i zauważono, że jest ona skażona. Co prawda dawano dzieciom leki podkreślone z miodem. Nie wiem czemu, czy dla smaku, czy to miało jakiś efekt prozdrowotny, ale leki z miodem jednak niewiele to dawało, więc takim rozwiązaniem właśnie, żeby tych ludzi po prostu nie truć, a żeby gospodarka funkcjonowała dalej, bo wiadomo, no, gdzieś te huty, miejsca pracy muszą być. Po prostu najbliższe właśnie wioski w latach 80. wysiedlono i właśnie tak samo jak byliśmy wcześniej w Rapocinie, tak samo Kuba pojechał do Wróblina, tak samo tutaj w Żukowicach te wioski zostały opuszczone z powodu skażenia gleby, stąd nazwa polski Czarnobyl. Jestem w jednym z tych domków, jeszcze wiszący karnisz, tapeta na ścianie. To jest tapeta? To jest malowane, czy? Tak, to... Nie, zobaczcie, to było chyba namalowane. Takie wzorki, bo to nie jest taka tapeta. Tak, widzicie, to pod paznokciem schodzi. No ale niemniej jednak odpalę lampę. Tu jeszcze jakieś stare słoiki. Wiecie, te 5-6 lat temu w tym miejscu też byliśmy. Jestem ciekaw, w jakim stanie na przykład był ten dom te 5 lat temu, bo już nie pamiętam. To wy do nas napisaliście dużo komentarzy, że po prostu my zwiedziliśmy tylko kawałek i rzeczywiście warto się jeszcze pokręcić, poszukać tych pozostałości po innych opuszczonych osiedlach, no, tych wioskach. Tutaj był kibelek, ale zobaczcie, jeszcze są schody, więc może będzie można normalnie wejść na górę. Tak sobie jeszcze jadę na lajcie, powolutku patrzę, czy rzeczywiście tutaj nie ma jakichś pozostałości, ale z tego co widzę, to praktycznie wszystko jest równane z ziemią. Natomiast przypomniała mi się taka ciekawa historia na temat Oponeo.pl. To nie wiem, czy wy tam obserwujecie nas na naszych prywatnych Instagramach, ale ja na swoim ostatnio wrzucałem, że kupiłem Volkswagena T4. Takiego starszego od brata. Pozdrawiam cię, Kuba. Tak, mój kuzyn ma tak samo na imię jak ja, ale nie o tym rzecz. Ja mam zawsze problem taki, że auta, które mam, nie zawsze mają fabryczne te rozmiary felg, te rozmiary opon, takie jakie są, więc zaczynam szukać i kombinować. A na Oponeo.pl mogę sobie wejść i skorzystałem rzeczywiście z tego jeszcze przed tą naszą całą dzisiejszą akcją i tym filmem. I wyszukałem sobie, nie dość, że mogę to zrobić po numerze, po rodzaju, po modelu samochodu, to jeszcze to mogę zrobić po rozmiarze felgi, opony i tak dalej. I wtedy tam są automatycznie Oponeo.pl dopasowywuje właśnie te wysokości, te, jak dobrze pamiętam, to tam przy felgach, bo felgi też można u nich zamówić, ale ten profil opony, to wszystko jest jakoś tam przeliczane i to jest po prostu wygodne, co nie? No i rzeczywiście kupiłem i to taka fajna współpraca, że jakiś czas temu skorzystałem, paczka przyszła tam chyba następnego dnia nawet, ale wiecie, no kupiłem, a teraz nam się wydarzyła właśnie ta akcja, którą z nimi robimy. Fajna sprawa. A Wróblin Głogowski jest lasem i nie ma tu praktycznie nic dookoła. Dobrze, że z podłogą na to nie wpadłem, bo jak wskoczyłem, to od razu tuman pyłu podskoczył. Od razu pył wyskoczył w powietrze. Tych pieców mi szkoda, bo naprawdę coraz mniej jest takie właśnie pieców tego typu, a są bardzo ładne. Tutaj jakieś pomieszczenie gospodarcze albo łazienka. Kurde, tutaj pokój, więc jedyna opcja, że uda się znaleźć jeszcze jakieś takie ślady przyszłości, są na strychu, ale no... Takim... Dobra, te schody w miarę solidne się wydają. A w razie co wysoko nie jest. Skosy na dachach. Teraz pytanie, czy coś się uda znaleźć, ale... Kurde... Rozbity komin dalej. I taki jakby strych, czyli po poprzednich mieszkańcach, no niestety nic nie zostało. Ale to
póki co pierwszy budynek, więc może jeszcze uda się coś znaleźć. Oczywiście tutaj wszystko jest drewniane. Piec kaflowy tak samo zrujnowany jak w tamtym pomieszczeniu. Więc te piece to pewnie były no, demontowane na potrzeby innych mieszkańców, którzy tam sobie, może nie innych mieszkańców, a po prostu złodziei, którzy tam sobie brali co chcieli. I jakby jest tutaj trochę mniej tych rzeczy, ale znowu pójdę na górę. Teraz pójdziemy na drugą stronę tej dziury. Zobaczymy, co tam jest. Pomieszczenie praktycznie identyczne jak to pierwsze, z dużym oknem. W ogóle to okno jest mistrzowskie. Powiem wam, że w nowym budownictwie to okna się takie robi, żeby, wiecie, był no, dosyć duży jakby no to nasłonecznienie chociażby takiego pokoju. A w tamtych latach mi się wydawało, że te okienka to takie malutkie, wiecie, pizdryki. Ale tutaj mimo to, że jest wszystkiego dużo mniej, kurczę, no przejdę tam zobaczyć. Jestem trochę za duży. W ogóle powiem wam, że dziwi mnie to, że przejście na drugą stronę jest tylko w taki sposób. Mogłem wziąć rękawiczki w ogóle jakieś. Że trzeba się czołgać przez coś takiego. Boję się trochę też, że coś mi się wbije w nogę, w rękę. Na szczęście jeszcze jest to początek wiosny, więc nie ma tu tylu os i wszystkiego co lata. Bo to jest taki składzik, do którego mało kto dociera. Bo jak widzicie, no nie gadaj. Tam to było zamurowane, więc myślałem, że i tutaj jest zamurowane. No ale dobra, przepełzałem tamtędy. Choć nie, no tam to było z drugiej strony. Coś mi tutaj nie gra. No ale znalazłem tajemnicze przejście. Tutaj już widzicie dziura w podłodze, więc trzeba uważać. Ale dobry widok na tamtą stronę. Wszystko jasne. Będę musiał tam wracać znowu jak przyszedłem. Bo to jest zamurowane, a schody, które kiedyś tutaj były, przestały istnieć. Więc muszę wrócić i jakby zejść od drugiej strony. Tylko to przejście było tu. Czyli muszę znowu tędy iść. O tędy. No i jesteśmy z powrotem w Żukowicach i właśnie te domki słynne eksplorują chłopaki. Natomiast ja przejadę się jeszcze dookoła po Żukowicach, zobaczę jak to wygląda, bo my żeśmy wtedy jakoś tak bardzo nie chodzili dużo. A wiem, że tak może trochę i rzeczywiście przejeżdżone samochodem z mojej strony, za co przepraszam, ale po prostu mam problem z tą nogą i jak długo chodzę, to po prostu mnie boli, to nie? W dzisiejszym odcinku jakoś dużo tych kościołów, ale chciałem zobaczyć... O, w ogóle historia Żukowic jest na tablicy. Systemy budowy domów, czy gdzieś są jakieś daty. Trochę to jest wyblaknięte, jakby nie z tego roku. Ale słuchajcie, jeżeli są ogłoszenia z farmą drobiu, o zobaczcie, gmina Żukowice, harmonogram odczytów wodomierzy i macie kwiecień, maj, czerwiec 2025, czyli ludzie muszą mieszkać. Jeżeli są takie informacje, że będą odczyty wodomierzy, to rzeczywiście są mieszkańcy. Z tego co pamiętam, to chyba około 50 osób tutaj jeszcze mieszka, ale mogą być to nietrafione dane, bo jak widzę, po prostu to wszystko, nie wiem, mam wrażenie, jakby się odbudowywało. Są posadzone jakieś nowe krzaczki, te domki, niektóre się może rzeczywiście zapadają dachy, ale niektóre są, widać, że odremontowane. No nic, no jedźmy dalej. Moja teoria, zobaczcie, tu jest jedno pomieszczenie. Przechodzimy do drugiego małego pomieszczenia, gdzie tutaj był piec, umywalka i tak dalej. Tu mamy drzwi wejściowe zamknięte i schody na górę, więc tak, to były domy dwurodzinne jakby. Czyli rzeczywiście nie był jakiś to powalający metraż. No ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że to były też czasy powojenne, więc najważniejsze było po prostu schronienie i mieć gdzie mieszkać. I proszę uważać na takie pułapki na urbexach, żeby nie zlecieć z podłogą na dół. Zlecieć z takiej wysokości to jeszcze pół biedy gorzej, jak to wszystko, co jest nad tobą, ci spadnie na głowę. No tu jeszcze można stanąć, ale to też tak na słowo honoru wam powiem. Dzień dobry. Słuchajcie, nagrywam. Nie nagrywałem pani z wiadomych przyczyn, ale zdradziła mi, że
Wcale nie jest tak, że to jest opuszczona miejscowość, natomiast rzeczywiście jest tak, że ci ludzie, którzy w tamtych właśnie czasach po prostu nie dali się wysiedlić, no to mieszkają tutaj do dzisiaj. I co najlepsze, że jeszcze utworzono taki ośrodek tutaj z boku dla osób bezdomnych. Przynajmniej ta pani tak mi to przedstawiła, ja to tak zrozumiałem. Mieszkańców nie ma dużo, ale są. Znowu domek pomyliłeś, sąsiad. Przecież to mój, panie. Ale pokój mój, łokienko moje. A, bo tak, bo ja po drugiej stronie łokienka. Pokój. Nic jeszcze zobaczę. Tak? No. O. Idziemy? Muszę tylko tutaj, żeby zajrzeć do tej piwnicy. Ty, no to kurde. Ty jesteś bardziej wysportowany, więc... Tam. No, nie chcę ci nic mówić, ale jesteś lżejszy ode mnie o jakieś 5 kilo. Dobra, trzymaj. Proszę. Dużo tam coś jest w ogóle? Na razie to kupa pyłu. Folia. Okienko. Łańcuch. Tego pyłu to jest dużo. Nie no, słoiki są, popatrz. No. Jest kupa słoików, których nikt nie zabrał. Kość jakaś stara. Kość? I w sumie tyle. Kość ludzka satanistów? Tak. Satanistyczna kość satanistów. Nawiedzona. To jest jakiś pergagan? Tak. Same. Zobacz, że ona jest pod ziemią, czyli bliżej piekła. A gdzie ma być? Piwnica. Przepraszam, niech mi pan wybuduje piwnicę. A gdzie? Na strychu. Ten dom musiał mieć coś wspólnego z czarnymi mszami. Tak, dlatego huta to jest huta 99. Ciekawy jestem, czy ktoś jeszcze kojarzy z naszych widzów. Nie, co to jest. jesteśmy tak... Chociaż może... Nie wiem, czy powinniśmy mówić o tym na odcinku i nie wiem, czy to puści Kuba, ale jeśli tak, to dajcie znać w komentarzach, nie komentując, co to jest, tylko czy znacie hutę 99. Pamiętam na koloniach, jak tego słuchaliśmy. No, to było ze 20-25 lat temu. Popularne. Kici, kici. Siemano, i jak tam? Ty, nie zgadniecie. Rozmawiałem z panią, No. ale nie chciała być w kamerze. Powiedziała, że rzeczywiście tu jest dużo opuszczonych domów. No. Tak naprawdę tylko zostali ci, którzy nie chcieli się wyprowadzić. No i co jest bardzo istotne, że wyremontowali tam jakiś stary pałac i zrobili schronisko dla osób bezdomnych. Okej, to spoko. A są to jeszcze jakieś byśmy domy, do mieli. których możemy dojechać? Coś Nie, mówimy? ja to całe objechałem. Tam jak się bliżej huty wziąłem, tak jak ten w Lublin, to były znaki zakaz filmowania, utrwalania tam dźwięku, nagrywania, jakieś takie nowe, jakby dopiero co wstawione, to nie? Tu jeździłem długo, to nie? Nie widzieliście mnie? Nie, no tam w środku byliśmy. I tutaj kończy się nasza wyprawa po opuszczonym polskim Czarnobylu i okolicach. Z tego co widzimy z perspektywy 5 lat, gdzie tu byliśmy właśnie 5 lat temu, wieś się odradza i nie tylko ta, ale dookoła. Można tutaj swobodnie przyjechać i podziwiać jej piękno. Pamiętajcie o akcji Kręci Nas Recykling, partnera naszego odcinka Oponeo.pl. Kupujemy odpowiedzialnie, więc wymieniamy opony w partnerskich serwisach Oponeo.pl, aby wziąć udział w akcji Kręci Nas Recykling. Oponeo.pl do tej pory zebrało m.in. z takich miejsc jak to 45 000 opon, a do tego jeszcze zasadziło 11 000 drzew. Razem możemy więcej, no i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie! Oby te miejsca zmieniały się tak jak to, czyli pozytywnie.